Dzień dobry z miejscowości Artemida, usytuowanej nieopodal lotniska. W tym odcinku będę chciał Wam przekazać, gdzie można się zatrzymać na nocleg właśnie w tej okolicy portu lotniczego, by ewentualnie udać się na transfer, czy też na kolejny samolot, czy też udać się do portu, płynąc jakimś promem. Zapraszam na odcinek. Chyba tu już będzie wszystko jasne. Słyszycie, co się dzieje? Przypomina mi to hałas, który doświadczyłem na Korfu, kiedy też sobie wziąłem nocleg po przylocie w Korfu, w Old Town. Kupę hajsu zapłaciłem, a do godziny drugiej takie atrakcje dźwiękowe były. No, więc nie pospamy. Co jeszcze ma do zaproponowania? Idziemy popatrzeć na plażę. Być może tu nie jest tak źle, ale startują chyba co 2 minuty. No, idziemy po plaży. Też te wodorosty tutaj są. Nie wiem, czy oni to będą sprzątać. Pewnie tak, no bo kto im tu będzie cokolwiek robił. Popatrzcie, już nawet leżaki jakieś mają porozkładane, więc powoli sezon zaczyna się przymiarka inaczej do sezonu rozpoczyna się. Na razie plaże nie wygrabione. Ale już coś się dzieje, czy to z tych apartamentów, czy z restauracji, nie wiem. Mamy piasek, to też jest ważne. No i wodorosty. A tutaj cyk, zagubiona owieczka. Nikogo. O, tam może jeszcze jakieś 2 zbłąkane, ale się nie opalają. Ale wizualnie okolica i plaża średnie. Nawet bym powiedział nieprzyjemne. Amatorzy zimnych wrażeń. Ale przy graniu w piłkę dają radę, będzie im ciepełko. Idąc nieco dalej, nabierają takiego uroku te wydmy, te drzewa. No, powiem Wam, że inaczej to trochę wygląda niż takie trochę nieokiełznane to tutaj jest. Nieuporządkowane, takie trochę dzikie. No, ja lubię takie klimaty. A już chciałem przekreślić pod względem widoków Artemidę. Ale tak na mój nos, to pewnie to jest miejscowość bardziej pod młodych ludzi, pod imprezy. Takiego mam czuja. Zapewne leżaki będą płatne. No bo jeżeli to tak się szykują do sezonu i nie ma przy tym żadnego hotelu, no to nikt tego za free nie będzie robił. Pilnował leżaków, grabił piasku. Tam w oddali zresztą widać też restauracje, beach bary. No i inna miejscowość. Myślę, że to macie też materiał z inną miejscowością. Aczkolwiek jeżeli będziecie bukować sobie tutaj noclegi blisko lotniska, pewnie transfer jest niewielki. Taksówką czy też hotelowym jakimś transferem,
No ale bucy, panie Mietku, bucy nad głową. Artemida, no po tych plażach fajnie by przyjechać, na przykład na jeden dzień, ale spać tutaj? Nie. Jednak po całym dniu trzeba w jakiś sposób zregenerować organizm, a nie żeby tak, wiecie, na jedno oko spać. To można jedną noc, ale później jak tu słońce, plaża, no to... Więc Artemida i owszem, zobaczyć, ale nie do spania. Kolejna miejscowość do transferu, noclegu, taką na jedną noc, to miejscowość Marco Polon. Dojechałem już do hotelu, no i zaraz będę pytał, jaki jest koszt. Na razie z samolotów startujących, czy też lądujących nie słyszę, ale mieści się to przy głównej ulicy, więc szumi. Dobra, idę pytać. No i tak się prezentuje ten obiekt. Panteon. Koszt 55 euro. Pani nie rozumiała po angielsku, ale dogadałem się tak, że 55 euro. Zadzwoniła tam do pana, który po angielsku coś tam ze mną pogadał. No ale pokój w miarę, tylko głośno tu jest. No, może na jedną noc dałoby radę. To tak wam powiem, że tylko tutaj wokoło nic nie zrobicie, nie? Tu jest jakaś hala przemysłowa, tak usytuowane między autostradą a jakąś drogą szybkiego ruchu. Koszt, no taki. A, taksówka, jeszcze ważne, taksówka kosztuje 20 euro na lotnisko, a jeżeli po godzinie drugiej po południu, bo pytałem w tych godzinach, 25 euro. W nocy no nie dopytywałem, no to już musicie ewentualnie przy rezerwacji taki temat dopytać. No ale to są mniej więcej takie ceny. Przyszedł czas pokazać wam również nieco Riviery Ateńskiej. No bo pewnie, czy też przez biura podróży, czy sami na własną rękę też pewnie bierzecie taką opcję pod uwagę. No nie wygląda to źle. Brakuje tego piasku, nie wiadomo. My to zawsze szukamy tego piasku, zwłaszcza dla dzieciaków. No tutaj przyznacie, że wygląda to dobrze. Ale teraz trochę na ochłodzenie. Bardzo drogie są hotele w pierwszej linii brzegowej. Poniżej 100 euro ciężko znaleźć. Może zróbmy już takie wstępne podsumowanie, jeżeli chodzi o koszty. To powiem w zasadzie krótko. Nie stać mnie na to. Na co? Ano na podróże po Unii Europejskiej. Znam miejsca tańsze na świecie. Już znam. I też będę się dzielił z wami takimi informacjami. Żeby się dostać w fajne miejsce, to muszę przemierzyć takie kamienie. A co zrobiłem? Buty sobie zostawiłem gdzieś tam na plaży. No to trzeba iść niestety i cierpieć, a mam nadzieję, że widoki
będą tego warte. Ja zawsze mam dobre pomysły. Boso po takich kamieniach. Ciekawe, jak to się skończy. Co ja tu musiałem? Ała! Po tych wszystkich kamieniach. Boso. No, jak doceniacie ten ból, który przeszedłem. Ała, bolą mnie stopy. To przynajmniej miło mi się zrobi, jeżeli wrzucicie subskrypcję i lajka. Będzie na pewno miło. Może trochę wam coś powiem jeszcze o planach podróżniczych na ten rok. No to Grecja teraz. Później najpopularniejszy kierunek tych wakacji. Piszcie jaki, co obstawiacie. No i być może jeszcze udam się na jedną z wysp Włoch. Pod koniec... pod koniec roku... pod koniec roku już coś jest w planach, lecz jeszcze bilety nie są kupione. To jeszcze będziemy wszystko ogarniać. Na pewno wam w swoim czasie też coś powiem na ten temat. Pewnie jeszcze chcecie wiedzieć, gdzie takie fajne miejsce jest, jak się nazywa. Kavouri Beach. Mówię, jak się pisze, jak się czyta, wybaczcie. Ale piękna plaża. Trochę dzika. Już wam zadawałem pytanie, jeżeli oglądacie ten materiał, zobaczcie sobie na shorta z pytaniem, jakie plaże lubicie. I proszę was bardzo, wpiszcie odpowiedź. Czasami się zastanawiam, po co ja to robię. Ale ja wam odpowiem po co. Chodzi mi o podróże. Ja to robię przede wszystkim dla siebie. No i również chcę się podzielić z wami takimi fajnymi informacjami. Co warto, gdzie warto takie tematy ogarniać. Jestem chwilę przed kolacją i już dokonałem zamówienia. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, no to jak sądzicie, co dzisiaj będzie na kolację? No, obstawiajcie. Dobra, zostawiam was chwilę w niepewności i za moment wam pokażę, co to jest. No i co, obstawiliście burgerka, co? No to bardzo proszę, fik. Panie Mietku, dzisiaj nie burgerek. No to coś koło karczku leżało. Karkówki. Smacznego wam życzę. Z takiej pięknej miejscówki bardzo wam dziękuję, że oglądacie, że jesteście ze mną, że tworzymy grupę Waiter Project. Zapraszam tych, którzy się jeszcze wahają, do subskrypcji, like, dzwoneczek. I jak macie ochotę, komentujcie. Z przyjemnością będę z wami również w takiej formie.
do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Ale tu jest pięknie.